Dobra widzowie, sprawa wygląda tak, że ja już jestem w Elni, do dzisiaj rano o 8 wzięłam autobus tutaj, ale nic nie nagrywałam, dlatego że wczoraj zalał mi się telefon, bo pokrowiec na telefon do wody przeciekł i przez to nie mogłam ładować telefonu, więc wczoraj mi padł telefon i nie mogłam nagrać na przykład tego, że byłam w odwiedzinach u rodziny filipińskiej, której nie znałam, ale już znam i byłam u nich w domu i spoko, więc nie mogłam tego nagrać, bo mi telefon nie działał. Później udało mi się podładować kilka procent, ale na tych kilku procentach przyjechałam tutaj i już nie chciałam nic nagrywać. A też na przykład droga tutaj tuk-tukiem z dworca tutaj bardzo ciekawa, bo po plaży, normalnie po plaży jechał tuk-tuk, jakaś wyboista i co? I też trochę miałam problemy żołądkowe, więc też nie nagrywałam i dopiero teraz wychodzę z domu, z hostelu. I też dopiero teraz pierwszy raz telefon mi się chciał ładować, bo tak to się ładował kilka procent i mówiło: złącze jest mokre, wyjmij, odłącz kabel, coś takiego i czekaj aż wyschnie. No to już widocznie wyschło i teraz mam 75%. A no i też się już tak źle nie czuję, więc wszystko zaczyna funkcjonować tak jak należy. Tutaj piękne wyspy naokoło. O, tuk-tuki normalnie tą plażą jeżdżą. Crazy. Tu już zupełnie inaczej wygląda niż w Port Barton, bardziej tak turystycznie jest. El Nido Beach. A tu mamy Korong Beach. Ja teraz idę na odprawę przed wycieczką, na którą jadę jutro. I zabukowamy dzisiaj. O, po plaży jadę znowu. Teraz to mój będzie. Nie no, widzowie, już tak od nie wiem ilu. W nocy zaczęło i dalej pada. Już zaczęłam iść pieszo, bo nie mogłam znaleźć żadnego tuk-tuka i na tej uledę 45 minut, ale wystarczy znalazłam. Tej wyspy naprzeciwko to nawet nie widać, taka mgła. Przyjaciel z nami jedzie na statek. Słodziaczek. A bo cały czas mówię wycieczka, bo jadę na taką ekspedycję przez 5 dni z El Nido do Coron i tam będziemy odwiedzać różne wioski, wyspy i tak dalej, snorklować, jakieś różne atrakcje. Jest to droga wycieczka, ale kiedyś o niej usłyszałam na początku mojej podróży i stwierdziłam, że chcę na nią jechać. Teraz jest jeszcze low season, więc jest tylko 8 osób, bo normalnie 25 osób jest na łódce, no ale niestety pogoda nie dopisuje dzisiaj, bo leje, tak jak mówiłam, całą noc, dobra, północy i teraz cały czas deszczyk. Ale miejmy nadzieję, że na łódce nie będzie padać. Wyruszamy stąd i będziemy płynąć tu, zatrzymywać się na wyspach, siup, i tu. Myślę, że on i tak jest największą atrakcją wycieczki. Ma jakieś 2 miesiące. I w ogóle do miejsca wyjazdu mieliśmy jechać tym autobusikiem, ale jednak jedziemy vanem. Dobra, jesteśmy w porcie i stąd będziemy wyruszać. Wchodzimy na naszą łódkę. Morning. Tutaj powitalna herbatka i kawka. Już jesteśmy na łódce i zaraz wam zrobię room tour. I mamy śniadanko. Wygląda ładnie. Dobra, zaczynamy room tour. Tutaj mamy lewą stronę statku. Tutaj jest stoisko z herbatą i kawą. Tutaj mamy schowek na duży bagaż. Tutaj mamy silnik. Tu mamy toaletę dla mężczyzn. A tu mamy wejście do kuchni z lewej strony. Tu mamy pieska. A tutaj mamy prawą stronę statku i teraz tak, tu mamy ławeczkę, stolik, idziemy dalej, idziemy i tu mamy toaletę dla dziewczyn i wejście do kuchni z drugiej strony. Tu mamy schody i gdy wejdziemy po schodach i pójdziemy w lewo, jest taka ławeczka, takie miejsce z tyłu statku i kamizelki ratunkowe. A gdy pójdziemy w prawo, tutaj mamy
Tutaj mamy miejsce kapitana. Tutaj mamy miejsce, gdzie można sobie poleżeć, pochillować, ale tu niestety pada dziś. To dopłynęliśmy do pierwszej miejscówki, taka wysepka tutaj. Spędzimy czas do lunchu. Zostaliśmy oprowadzeni po wyspie, opowiedzieli nam trochę o fundacji, bo to jest fundacja, później Wam o tym opowiem. Jednak zrobię to teraz, a więc firma Tao Philippines założyła fundację Tao Kalahi, która jest finansowana wyłącznie ze sprzedaży tych wypraw i wykorzystuje środki na wspieranie lokalnych społeczności z odległych wysp Palawanu poprzez budowę szkół, edukację, programy rozwojowe itd. I teraz mamy czas do lunchu na kajaki, na paddleboard, tam już poszli niektórzy, więc spoko. Ja teraz wzięłam kajak i sobie pływam kajakiem. Teraz sobie pójdę na paddle surf. Teraz wchodzę na górę wieży. Chilling na wieży. Ładny widok. Co to jest za dziwny bilard? Pozwolili mi zagrać z nimi, więc teraz wygram mecz. Lunch jest gotowy i teraz będziemy go jeść. Lots of sprinkles. Lots of sprinkles on bread. Is that what keeps you there? Taki piękny posiłek mamy. Z tej kuchni. Jest siatka. Kosz. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczcie widzowie, w jakim raju śpimy. Tutaj morze. A tu moja chatka, w której śpię. Zapraszam na room tour. Tada! Obudzę się i będzie morze. Wow! Teraz z załogą będziemy grać w siatkówkę. Dzięki temu, że jest nas tylko 8, mam całą chatkę dla siebie. Dobra, już jestem po graniu w siatkówkę. Moja drużyna raz wygrała, raz przegrała, ale trochę wstyd, bo za drugim razem prowadziliśmy 10 punktami, a i tak przegraliśmy. No, ale nieważne. W każdym razie ja już jestem umyta po siatkówce, po pływaniu, po wszystkim i to jest druga wyspa, na której jesteśmy i cieszę się, że tutaj zostajemy, a nie na tamtej, bo tu mi się dużo bardziej podoba. To jest tak rajsko. I oprócz tego, że byliśmy na tamtej wyspie, to w drodze powrotnej tutaj jeszcze snorklowaliśmy przy wraku statku. Bardzo ładnie Rafa tam się rozwinęła. Znalazłam Nemo. O, jeszcze też widziałam węża wodnego. Jungle Juice Time. Niestety przez chmury nie było widać zachodu, ale i tak jest ładnie. Gramy w karty. Dog shit. Jest środek nocy, a wszystko widać. Jest dobry księżyc, ale są mgłą. A już łodzie rybackie pojechały na łowy. Postrzelam. I tam widzę. Coś czuję, że zaraz będzie padać, więc idę po moje rzeczy. No i dzień dobry widzowie. Czas na śniadanie. Nasza stołówka. Takie piękne śniadanie. Okej, papa wyspo. Wow, patrzcie na tą wyspę. Przy tej pięknej wyspie mamy postój na snorkeling i kto chce, to może sobie płynąć na snorkeling, kto chce, może sobie zrobić przerwę na tej wyspie. Dmuchają mu się.
dzisiejsze danie wygląda tak. Czas na smak. Ostatnia wyspa na dzisiaj. Na tej wyspie mamy jakąś godzinę i powiedzieli nam, żeby tutaj sobie poznajdywać muszelki i nam zrobią naszyjniki, bransoletki czy co tam chcemy. Więc teraz szukamy muszelek. Na dzisiaj atrakcje się zakończyły, już dojechaliśmy do kampu, zaraz go wam pokażę i teraz czekamy na kolację, zachód słońca, jungle juice. Tak wygląda nasz kamp. To moja chatka. Tym razem moja chatka jest większa niż ostatnio. Bardzo taka dwuosobowa tym razem. A to widok z chatki. Nice. I dzisiaj będzie widać zachód, bo nie ma chmur. Tu właśnie wygrałam mecz w kosza. Więc można iść spać spokojnie. I'll be right beside you, dear. Mamy jakiś stary most. Kurczę widzowie, kopnęłam się w wielką muszelkę, albo w wielką rafę, albo w wielki kamień, nie wiem co to było. I mi prawie paznokieć odpadł i krwawiłam i teraz muszę chodzić w jednym bucie, bo tam mam opatrunek. Dobrze, że mam tego buta w ogóle. Jednak słaby zachód, ale sobie siedzimy i gadamy teraz. It's like Te światełka to są łódki, które łowią kalamary. super easy for us in a westernized country. It's just to like throw. Miałam 2 materacki. Śniadanie. Give us some honey. one jungle honey, little bit only. You want some fruits? Tak to wygląda. Do tego woda z kokosa. Bardzo dobre było, kokosy opróżnione, owsianka zjedzona. Cheers! Przerwa na lunch. No i widzowie, złapał nas pierwszy deszcz i tak później niż myślałam, bo dopiero w 3. dniu, a zapowiadało się od zawsze. Dawno się nie pokazywałam, więc pomacham. Dopływamy do jakiejś wioski i tam jest jakieś święto, więc tak nam się akurat trafiło fajnie. Gwapo ka sana, wala ka ng buhok. Wyjście wódek. Nasza wyspa na dzisiaj. Na tej wyspie zostaje na 2 dni. Teraz idziemy sobie oglądać zachód słońca na punkcie widokowym. W końcu udało nam się zobaczyć zachód słońca. Nice. Kolacyjka. Adobo ako po sa adobo biya ba biri. Dzień dobry widzowie z raju. Jest pięknie, jest piękna pogoda, bardzo ciepło. Zaraz sobie idę na poranne kąpanie w morzu, w oceanie, a później śniadanko i dzień chillu tutaj. Śniadanie, burger z widokiem. Tu się robią bransoletki z muszelek. Ostatni lunchik na plaży. Idziemy przez środek wyspy. I jak możecie zobaczyć, jest sam burz.
Dzisiaj już byłam na masażu, później sobie pochillowałam, pospałam, a teraz przyszłam na hiking i patrzcie na widok. To jak dotychczas najładniejszy zachód słońca. I ostatnia kolacja na wyspie. Teraz mamy deserek, który się nazywa Mango Flow. Ostatni dzień na wyspie. Dzisiaj wyruszamy już do Coron około godziny 13:30 po lunchu, a teraz idziemy sobie jeszcze na kajaki wokół wyspy. Patrzcie, sama zrobiłam tą bransoletkę. Całkiem spoko wyszło. Wracamy takim speedboatem luksusowym. Nice. I dopłynęliśmy, teraz się będziemy przesiadać w autobus i będziemy w Coron. Wczoraj dopłynęliśmy w końcu do Coron, ale ja byłam tak zmęczona, że nic nie nagrałam, więc teraz następnego dnia nagrywam. No więc od rana nic nie robiłam, teraz poszłam sobie zjeść obiad i idę zwiedzić miasto, tak przejść się po nim po prostu. Tutaj panie mnie zaprosiły na łódkę, żeby sobie z nimi pogadać. No i sobie siedzę teraz z tymi ludźmi na łódce i mnie zaprosiły, żeby jechać z nimi na ich wyspę i tam zostać na noc i bym wróciła jutro, ale jutro mam wycieczkę, więc nie mam czasu. Ale bardzo miło i bardzo randomowo. Dobra, wyszłam z tej łódki. To było strasznie dziwne, bardzo miłe, ale czułam się trochę niezręcznie, bo tam siedziałam i oni mi zadawali pytania, ja odpowiadałam i czasami siedziałam w ciszy po prostu. Ale bardzo mili i bardzo chcieli, żebym jechała z nimi na wyspę i ich wyspę i powiedzieli, że w następnym roku jak przyjadę, to mam im powiedzieć, to mnie zabiorą na tą wyspę, więc ciekawe przeżycie na pewno. Jeszcze teraz popołudniem przyszłam sobie na gorące źródła. Niestety pada deszcz, ale nie będzie mi zimno, będzie gorąca woda. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Ja posiedziałam tak około z pół godziny w wodzie, ale już mi jest za gorąco i jak wchodzę, to mi się robi słabo, więc teraz po prostu sobie poczekam na zachód z widoczkiem. Dzisiaj jadę na wycieczkę na kilka plaż, miejsc snorkelowych i 2 jeziora. Najbardziej ciekawa jestem jezior i też to jezioro sprawiło, jedno z tych jezior, nie wiem jak drugie, ale jedno jezioro sprawiło, że chcę się nauczyć nurkowania z butlą, bo podobno na dole jest słona woda, a na górze jest niesłona woda i jest niesamowite uczucie podobno, jak się tam nurkuje. No ale nie tym razem, bo nie umiem nurkować. Dopłynęliśmy na pierwszą wyspę, jest to wyspa CYC. Czas na lunch po nurkowaniu przy wraku statku.
dopłynęliśmy do Barracuda Lake, czyli tego jeziora, o którym mówiłam. Ale żeby tam dojść, musimy przejść za te skały. Hi, we're here at Barracuda. Barracuda Lake. Yeah. Hi. Barracuda! Teraz przyjechaliśmy na drugie jezioro, ale ono jest za tymi górami. Trzeba tam iść 300 ileś schodów. Ale nie biorę telefonu znowu, więc sorka. And now, welcome to ULA. Już jesteśmy po wycieczce, ja sobie idę teraz do hostelu z powrotem. Odwiedziliśmy kilka fajnych miejsc, bardzo ładnych miejsc. Jeszcze myślę nad tym, żeby iść sobie obejrzeć zachód słońca na taką górę, ale jestem zmęczona po pływaniu cały dzień, więc nie wiem, czy pójdę. Do you think you could meet at that mountain place at around 8 or half? Tu mamy kolejnego szczeniaczka teraz w hostelu. Na Filipinach kochają koszykówkę i tu mamy nawet boisko. Na mojego hostelu. Zdecydowałam, że będę atakować ten szczyt dzisiaj. Właśnie ten szczyt. Korona. Dużo ludzi wpadło na ten sam pomysł co ja. Dopiero 200 schodów z 700 iluś. Dobra, jestem jakoś w połowie. Już widać dobrze szczyt. Idę dalej. O, właśnie w tym momencie zapalili światła na tym napisie i krzyżu. Dawaj Magda, nie poddawaj się, już końcówka. Już tutaj. Już tu widać ten napis na wyciągnięcie ręki. I dopiero co wzięłam prysznic po powrocie z wycieczki i znowu będę musiała. Dobra, udało się, jestem pod napisem. I jeszcze tylko kilka schodków do szczytu, ale cel osiągnięty. Patrzcie na zachód. I 720 udało się. Ta góra się nazywa Mont Tapias i na jej szczycie jest taki krzyż. Cieszę się, że przyszłam, bo zachód jest bardzo, bardzo ładny. Taki różowiutki. Kotecek. Cześć widzowie, mamy nowy dzień i dzisiaj o 14:25 mam lot na wyspę Cebu, czyli to jest mój ostatni dzień na wyspie Palawan, ale przez to, że lot jest trochę później, to sobie jeszcze idę się przejść po mieście. Teraz jeszcze przyszłam do fabryki orzechów nerkowca i tutaj jest darmowe oprowadzanie. The acid is around the nuts. This is itchy and burn the skin. Then, after we cut, we remove the nuts into the shell one by one. That's why I use a plastic to protect my hands because itchy. So, Okej, ja już pocięłam sobie orzechy, był też tasting, ja spróbowałam tylko kilka, bo nie lubię za bardzo orzechów i z fabryki orzechów wychodzę z żelkami i wodą mineralną. Ale maluteńkie lotnisko. To chyba jak na razie najmniejsze lotnisko, na jakim byłam. Okej, oczywiście mój lot jest opóźniony, ale oprócz tego, że jest opóźniony, nie zrozumiałam nic z tego, co mówili. Jeszcze na zewnątrz jest burza. I przed chwilą wywaliło prąd. Wow. I generalnie to jest lot, który mam za darmo, dlatego że nie wiem, czy pamiętacie, ale jak leciałam z Australii do Filipin, to mój lot też był opóźniony i w ramach rekompensaty nam dali darmowy lot i 2 razy darmowe jedzenie. Wtedy. Tablice tu są zamiast ekranu. Małe lotnisko to mały samolocik. Są tylko po 2 siedzenia po każdej stronie. To już wszystko w tym odcinku, a Was proszę o zostawienie łapeczki w górę, subskrypcji i komentarza. Pa, pa!